Witam Was serdecznie. Słuchajcie, koniec serii to zawsze u Snowiego na kanale co? Pojedynek, czyli Battle Royals, czyli zestawienie bohatera z kimś, kto jest albo godny, albo porównywalny, albo szukamy odpowiedzi. I dzisiaj też tak będzie. Nie będzie inaczej, bo Mercura Progress 500 trzeba zestawić, no właśnie, z kim? Co o nim wiemy? Jest oryginałem, jest klasyką, jest wyjątkowy, jest świetny, bardzo skuteczny. Dzisiaj futra narosło bardzo mało zabawnej ilości. Ale on da radę. Ja to wiem. Każdy, kto go lubi, i ja już ich rozumiem teraz, sam osobiście nie doceniałem, wie, że Mercur Progress 500 ma niesamowity potencjał. W tych 91 gramach ciężaru i 75 mm rączki kryje się regulowana maszynka, która jest wielozadaniowa, która jest od wielu lat niezmienna i zawsze daje radę. Czy tobie? Sprawdź sam, bo ja ci nie będę mówił, jakich maszynek masz używać. Ja ci tylko mówię moje zdanie, a ty decydujesz, czy coś ci pasuje, czy ci nie pasuje. Ja dzisiaj odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Czy Mercur Progress 500 ma w swoim odbiciu lustrzanym rywala? Czy ma konkurenta? Czy ma porównywalność? Jakąkolwiek? Zapytacie, co ty, Snowy, z tym lustrem? No właśnie. No ale jednak. Na pewnych rynkach, szczególnie z Dalekiego Wschodu, pojawiają się maszynki, które są prawie że identycznie podobne do swoich oryginałów. Ale prawie robi dużą różnicę. Jak dużą? Sprawdźmy sami. Przedstawiam Mercura Progress 500 do dzisiejszego pojedynku i klona Mercura Progress bez 500. I ustalmy fakty. Tu jest duży cudzysłów. To jest klon Mercura Progress. Oryginał i kopia chińskiej produkcji. Tą maszynkę podesłał nam tutaj Don Nidarko, czyli Marcin, który napisał do mnie w liście w momencie, gdy podesłał mi paczkę wiele ciepłych, miłych, wyjątkowych słów i także to pytanie. Snowy, czy da się tym golić? Czy do czegoś się nadaje? Jakie to jest w porównywaniu z oryginałem? Dzięki Boratowi mamy ten oryginał, a dzięki Marcinowi zweryfikujemy sobie, jeżeli ktoś z Was jeszcze wpadnie na pomysł, że będzie chciał ją nabyć. Jeżeli będziecie mnie pytać o zdanie na temat tej maszynki, to dzisiaj usłyszycie odpowiedź. Ale tytułem krótkiego wstępu. 92 mm. Słuszna długość tej rączki, naprawdę, jeżeli chodzi o kwestię porównywaniu z 75 z Progressa. Ale waga już chudsza. Skoro taki dłuższy, to slim fist dosłownie, bo tutaj mamy 84 gramy. Tak, dokładnie. 84 gramy, jeżeli chodzi o wagę tej maszynki przy 95 Progressa. Nie wiem, z czego ona jest. I szczerze, nie chcę wiedzieć. Moim skromnym zdaniem, zakładając, że tę maszynkę można nabyć między 17 a 24 zł na portalu Ali China My Friend, wiadomo o czym mówię, złomolit, po prostu. I to takich niskich lotów, jeżeli chodzi i głowicę, i rączkę, i wszystko, co tutaj mamy. Ale wiemy, w tradycyjnym goleniu cena nie goli. Czy ona goli? Nie wiem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ustawienie. Mercur Progress oryginalny ma od 1 do 5, ale ma te połówki swoje. Tutaj mamy od 1 do 10, a dokładnie 9+, ale nie ma połówek. To jest raz i druga sprawa, nie ma żadnej odległości, więc moim zdaniem Chińczyk po prostu jako producent wymyślił sobie to tak, że zamiast tych połówek wsadzimy cyferki, będzie więcej, będzie lepiej, może ciekawiej, nie wiem. Tak to jest tutaj stworzone. Na ostatnich goleniach pokazaliśmy sobie, że moim zdaniem, na moje preferencje i moje odczucia, 4 jest taka najlepsza, taka optymalna, idealnie zbalansowana. Dla Ciebie może nie być, dla jasności, zweryfikuj sam. Ale ja dzisiaj z tą długością zarostu i przede wszystkim z przyjemnością golenia chcę mieć 4. Więc ustawiamy sobie Progressa na 4. No i pytanie od 1 do 10. Na co ustawić to cudo? I ja powiem Wam szczerze, że tak sobie już tutaj leciało. Druga sprawa. Dokładnie klon Mercura ma tak samo jak Mercur, trzaśnięte o 1,5 dosłownie
cyferki do tyłu, jeżeli chodzi o regulację. Także to też im się udało skopiować. Więc ustawiamy, słuchajcie, jak 1,5 na jakieś, zakładając, że to jest od 1 do 10. Chcemy ustawić gdzieś na 7,5. Więc jeżeli 7,5, lecimy na 6. Czemu? Bo jest o 1,5 przekręcone, więc wychodzi 7,5. Regulowałem ją sobie tak mniej więcej i szczerze na pierwszy rzut oka, jeżeli mam mieć jakąś porównywalność, to dokładnie, absolutnie dokładnie te 7,5 odpowiada 4 oryginału, czyli Progressa 500. Klon ma porównywalną, jeżeli chodzi o geometrię, o wygląd, o wysokość czapki, o charakterystykę wizualną, porównywalną naprawdę to swoją wersję. Teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię, przypomnijcie sobie, najpierw weźmiemy oryginał. Dla jasności, golimy się oczywiście Persona Platinum, bo to jest nasza żyletka testowa i muszą być dwie identyczne. Rozkręcamy sprzęt i zaraz będziemy się tutaj bawić. Słuchajcie, ściągamy gwint, ściągamy czapkę, dwuczęściowa maszynka, przypominamy sobie, nówka sztuka nieśmigana, Persona Platinum Chrome. Ładujemy na długi gwint i co mamy? Szukamy nacięcia w czapce. Czemu? Bo inaczej się nie da. To znaczy da się, ale mamy przekłamanie, jeżeli chodzi o skalę. Szukamy trójkąta, skręcamy. Aha, znowu byś naskręcał się. Trójkąt, nacięcie, lecimy. Dociągamy. OK. Dobra, pasuje i śmigamy na 4. Jest na 4 komisyjnie, żeby nie było. To jest pierwsza kwestia. A teraz jeżeli chodzi o tego pana, co nam się rzuca w oczy? Na dole nie ma oczywiście loga Merkur Progress, no bo nie może być. W końcu to jest klon, a nie oryginał. Ale Chińczycy postanowili tutaj, oprócz tych sławetnych rynien, jeżeli chodzi o kwestię wypłukiwania, takie drobne, ale naprawdę drobne 4 rynny z dołu zrobić. Czy to coś daje? Nie wiem, teoretycznie tak, ale one są naprawdę jakichś potężnych kwestii. Tu jest podobny schemat, czyli rozkręcamy, puszcza gwint, czyli tak samo długi gwint, ale tutaj już nie ma nacięcia w czapce i tak dalej. Poszli po rozum do głowy. Z jednej strony, jeżeli chodzi o te piny takie okrągłe, ja wam to na zdjęciu pokażę, jest takie na wybrzuszenie jakby. I jednym słowem, tutaj dokładnie to samo jest. I nie da się jej inaczej skręcić, bo musi, że tak się wyrażę, najść jedno na drugie, żeby dało się czapkę skręcić. Ma to sens? No ma. Po prostu nie trzeba kombinować, druga nówka, nie trzeba kombinować z tak zwaną otworkiem, trójkątem i tak dalej. Postanowili polepszyć. No i w momencie, gdy już mamy jedno na drugie, nachodzi się, skręcamy. Jest ok, jest ok. Jeżeli chodzi o trzymanie żyletki, mogę się dziwnie mylić, ale chyba z jednej strony minimalnie troszkę bardziej wychodzi, ale w praniu wyjdzie. Tak jak w oryginale, żyletka na boki wychodzi. Dobra, tutaj mamy to ustawienie, więc lecimy na ile chcieliśmy? 7. Dobra. 7. Sprawdźmy. Co tutaj mamy? Mamy ewidentnie bardzo porównywalny na pierwszy rzut oka, dla jasności, charakterystykę wizualną, ale charakterystyka wizualna, a realne fakty na twarzy to są absolutnie dwie różne rzeczy. I najbardziej zabawne, że w chińskich klonach robi to różnicę przeokrutną. Pamiętacie wojny klonów Hensona z niby Hensonem? Tutaj sobie zerknijcie. To, co się działo na tym goleniu, to jest naprawdę mało śmieszny żart. Mam nadzieję, że ta maszynka będzie trochę bardziej delikatna na twarzy, ale sprawdźmy to. Ładujemy sprzęt do ciepłej wody. Czym dzisiaj się golimy? Ja bym jednak wolał, mając tak mało stabilne podłoże, jeżeli chodzi o kwestię jednej połówki twarzy, mieć dobry poślizg. Więc nie wiem, co ta żyletka mi zrobi i nie wiem, jak ona przegoli. Nie goliłem się jeszcze nią, więc D503. Wracamy do Stirlinga. Stirling zawsze robi świetną robotę, świetne
tutaj właściwości, jeżeli chodzi o pracę żyletki. Mam nadzieję, że maszynka troszkę się flipuje. Jeżeli chodzi o kwestię, w czym wyrabiamy, drewno bukowe. Drewno bukowe, de Godfella Smile, mydełko już przetłoczone. Ale dzisiaj jeszcze jedna premiera, nie tylko taka niepewna. Jeszcze jedna, chyba bardziej pewna i bardziej jakościowa. Słuchajcie, postanowiłem nabyć od kolegi Largo, o ile pamiętam, znikł z forum. Dziękuję kolego, pozdrawiam. Takie oto coś. Zawsze mi się marzył, bo wiecie, że mam parę pozycji Zenita. Firmy chyba nie trzeba przedstawiać. 1902 rok założenia, włoska firma, absolutnie fantastyczne pędzle, robi po prostu jakość w każdym wydaniu. Nie miałem nigdy jeszcze konika tak zwanego, czyli włosia z konia na twarzy i postanowiłem, bo nadarzyła się okazja, właśnie takiego nabyć. Proszę bardzo, to jest 506U, wersja XS, a jeżeli chodzi o charakterystykę włosia, extra soft, czyli bardzo, bardzo, bardzo miękki. Włosie naturalne, dla jasności, z konia było znane na przykład z Semoga. Tam nie było do końca przyjemnie. Tam był taki drapak. Mus taki do dziki nieokiełznany. Tutaj mamy konika takiego domowego. Czemu? Bo jest to bardzo miękkie włosie i to już czuć na pierwszy rzut oka. On już troszkę się moczy, minimalnie, chociaż końskie włosie teoretycznie nie musi się tak długo kończyć, bo ma świetną retencję wody. Czym jeszcze charakteryzuje się podobno? Nie odkształca się tak szybko, jeżeli chodzi o kwestię wyglądu. Dla jasności, nikt się koniom nie dzieje. Konie trzeba i wyczesywać, i strzyc, i właśnie tutaj Zenit pozyskuje włos naturalny do swoich pędzli. 50% z ogona, 50% z grzywy. No, taki kasztanek chyba był, tak mi się wydaje. Co nie zmienia faktu, że tak zwana rączka jest z drzewa oliwnego, czyli mamy drewno bukowe, drewno z oliwki. Świetnie. Ogólnie rzecz biorąc, coś, co rośnie w absolutnej masie we Włoszech, ale też coś, co mamy w absolutnej masie w polskich, cudownych, pięknych lasach. Polecam. Mały XS, czyli 108, cała długość pędzla. To jest pierwsza rzecz. 51, jeżeli chodzi o kwestię długości knota i średnica to jest 27 mm. Nie jest potężny, ale się prezentuje świetnie. Genialna, absolutnie genialna rączka. Ona wygląda, tak jest obrobiona i tak niesamowicie wygląda, trzyma się w ręku, jakby była dosłownie z tworzywa sztucznego, a to jest prawdziwe drewno. No ale Zenit wie, jak robić pędzle. Umówmy się, absolutna czołówka, bezdyskusyjna. Jeżeli chodzi o takie pędzle szeroko pojęte, jeżeli chodzi o dużą produkcję, nie jakieś super rękodzieło. Sprawdźmy, jak koń zachowuje się na tej twarzy. Sprawdźmy, jak przyjemnie wyrabia pianę. Więc ogólnie rzecz biorąc, zrzut i lecimy. Stirling nie powinien się koniem opierać, więc wydaje mi się, że będzie dobrze. Z tego, co czytałem, właśnie ta wersja Extra Soft to jest bardzo, ale to bardzo miękkie włosie. Właśnie po to, żeby zrobić przeciwwagę tym koniom, które są znane z tej nie do końca fajnej opinii. Z tego, co widzę, 2 włosy już wyszły. Jest to świeży pędzel, więc on będzie się kłaczył, będzie gubił, tak mi się wydaje, chociaż nigdy nie miałem konia, jeżeli chodzi o pędzle i zobaczymy, jak długo. Na ten moment coś tutaj z niego nam wychodzi, więc te wszystkie początkowe muszą wyjść. Mam nadzieję, że z czasem przestanie linieć mi tutaj. Ja wiem, że zwierzęta i na lato, i na zimę linieją. Ja wiem, że przyszła wiosna, dokładnie przedwiośnie i ja wiem, że ten koń może linieć, ale bardziej zwalam to na to, że on jest po prostu świeży, nowy i on musi po prostu swoje zgubić. Liczę na to, że nie wyłysieje mi do końca i nie będę się samą rączką głaskał po twarzy. Co nie zmienia faktu, że na razie robi robotę. I to całkiem ciekawie robi robotę. Wiadomo, Stirling tutaj nie ma tematu, jeżeli chodzi o kwestię problematyczności, ale zobaczymy, jeżeli chodzi o pędzel, bo wiadomo, że pędzel absolutnie, jak wszystko w tradycyjnym goleniu, jest ważnym, jakże bardzo ważnym elementem.
Słuchajcie, rączka jest genialna. Jest świetnie funkcjonalnie stworzona. Bardzo przyjemnie się trzyma w ręku. Jest mała. No jest mała, umówmy się. 108 mm całej długości pędzla to nie jest jakiś potężny pędzel, ale nikt nie mówi, że małe pędzle są złe. Ja osobiście odnajduję się i w małych, i w dużych, i w średnich. W każdych. Wszystko w tradycyjnym goleniu jest wyjątkowe, świetne. Wystarczy odnaleźć plusy, o ile takie są. No, pędzle Zenita, ustalmy fakty, dają, że tak powiem, tą przyjemność. Już się dzieje i to bardzo się dzieje. Na razie zrzucił z tego co widzę 2 włoski i więcej na szczęście nie gubi. To dobrze. Co ciekawe, nie śmierdzi zwierzem jakoś. Powiem szczerze, a teraz będzie Stirlingiem 503D pachnią, to na pewno. Moc Stirlinga już pójdzie w ten knot. No i to też chyba jest dobry wybór, słuchajcie, żeby mydło było mocno pachnące, więc zwierzaczek zostanie przejęty, jeżeli chodzi o kwestię zapachową. Stirling nie bierze jeńców, jeżeli chodzi o zapach, to chyba wiemy. A jeżeli chodzi o kwestię, no widzicie, kasztanek. Raz. Zaraz jeszcze wyłowimy ten drugi kasztanek. 2. Okej. Pozbyliśmy się. Czekamy na następny. Ogólnie rzecz biorąc, kłaczy się na lato. To już widzę. I lecimy. Jeszcze chwilka. Jeszcze chwileczka. Tutaj za dużo w nim nie będzie magazynowania, więc lepiej sobie dobrze wyrobić w tak zwanej miseczce. Wiadomo, zawsze można dorobić, ale lepiej zrobić delikatny zapas. On nie będzie jak syntetyki wciągał w opór po prostu ile się tylko da. On po prostu wyrobi, ja już to widzę, że on wyrobi, układa się, ale tutaj nie będzie szaleństwa, jeżeli chodzi o kwestię nadwyżki. Daniny koni nie weźmie za dłużej, więc wyrobmy dobrze tutaj w miseczce to, co mamy wyrobić. A przy okazji na twarzy też musi być fajnie. Zaraz dokończymy, bo chcę poczuć, szczerze, chcę poczuć konia na twarzy, chcę mieć swoje zdanie. Ja wiem, fajnie, że ludzie mają swoje opinie, znacie swojego. Ten gość musi mieć swoje zdanie. Nie lubię powtarzać zdania innych. Mogę je przeczytać, mogę je zapamiętać. Nic u mnie nie zmieniają. Jak się sam nie dowiem, to nie mam zdania. Słuchajcie, lecimy, nie śpimy, już końcóweczka. Stirling. Stirling zawsze robi robotę. Tak po prostu. Dobra, słuchajcie, ja już chcę na twarz. To jest raz. Ja chcę się tego pozbyć, to jest 2. I ja mam nadzieję, nie będę płakał, że mam problem, bo klon Progressa w odróżnieniu od Progressa zrobił krzywdę. A czy taką zrobi? Dowiemy się niedługo. Jak będzie rzeź niewiniątek, a dokładnie polowanie na wilki, przypominam, pod ochroną, pod żadnym pozorem. Co najwyżej aparatem, jak wilk będzie chciał i ci się pokaże i zostanie, bo to mądre zwierzęta. To nie ma tak jak zajączka czy sarenka. Zakładamy. Zakładamy to piękne mazidło na twarz i lecimy z tematem. O, jak ja lubię Stirlingi. To jest po prostu poezja. Poezja. Pędzelek naprawdę nie jest jakiś potężny, ale to, co miał wyrobić w miseczce, wyrobił. Na twarzy czuję po prostu puch. Dosłownie. Tak, jest to wersja extra soft. Są też wersje nie extra soft, że się tak wyrażę, czyli trochę bardziej sztywne. Bynajmniej u Zenita w arsenale. To jest ten najbardziej miękki z najbardziej miękkich. Niesamowicie już czuję. Oj, oj, oj. Powiem wam. Co tu się dzieje? Po prostu on muska po twarzy. To jest jakiś masaż i to jeszcze relaksacyjny. Oj, oj, oj. Podpowiedź. Jak ktoś nie lubi mopowatych pędzli, nie dogadacie się. Mimo że on jest jakiś potężny, no nie dogadacie się. To jest ultra miękkość, ultra delikatność. Najbardziej delikatny pędzel, jaki miałem na twarzy, jeżeli chodzi o naturalne włosie.
nawet borsuk, fan, czy jakiekolwiek miękkie dziki nie dorównują delikatnością temu maluchowi. Niesamowite. Powiem wam, no muskasz, normalnie muskasz się po twarzy. Ciężko to nazywać wyrabianiem piany, po prostu głaszczesz się. Jak kobieta, co ma aksamitne dłonie i skórę jak jedwab by cię głaskała, dokładnie ten koń robi to samo. Niesamowite. Świetna rączka, super się to trzyma, idealnie wyrobiona. Delikatność tego knotu jest obłędna. Tyle. A jak bardzo obłędne będzie golenie? No, zaraz zobaczymy. Słuchajcie, oryginał wchodzi pierwszy na salony. Nie może być tak, że jakiś klon tutaj się pcha pierwszy. Ja on by chciał być jak oryginał, ale tego nie ma. 4, lecimy. Persona Platinum. Pierwsze z włosem. Praca Merkura oczywista. Po prostu. Głośno zaznacza teren. Robi od pierwszego przełożenia robotę. Nie ma sentymentów. Czas się ogolić. Czas wyglądać jak człowiek, a nie zarośnięty wilczur, nie? Wypłukiwania rewelacja. Styling owszem, gęstym jest mydłem. Wystarczy z przodu, dokładnie nad tymi otworami puścić strumień i wszystko pięknie znika. Wiadomo, po to stworzono właśnie taką charakterystykę wizualną i geometrię tego progresa, aby z tak zwanym wypłukiwaniem nie było jakiegokolwiek problemu. Jakiegokolwiek. Pierwsze przejście. Ostrożnie z jabłkiem Adama na przełyku. To jest raz, a druga sprawa. Jak się zatniemy, dobrze by było wiedzieć, komu dziękować, nie? Słuchajcie, pierwsze przejście intuicyjne, bezproblemowe, jakichkolwiek tematów związanych. Witamy trzeci włosek. Jakichkolwiek tematów związanych z utrzymaniem konta po prostu psuniesz, robi robotę bezdyskusyjnie. Pytanie, co klony na to? No dobra, słuchajcie, wypłukiwanie, no będzie lepsze. Czemu? Bo przecież są 4 rynny. A czy naprawdę? Nie wiem, zobaczymy. Jeżeli chodzi o golenie, no to jest dobre pytanie. Do roboty. Marcinie, mówisz, czy to goli? Zaraz ci odpowiem. Lecimy. Pierwsze z włosem. Czy jest jakoś ultra nieprzyjemnie od pierwszego przyłożenia? Na razie takie fenomeny, jak się działy przy klonie tak zwanego Hensona, nie dzieją. Od razu mówię, to wypłukiwanie w takich mikroszpareczkach z dołu to jest bardziej wizualny efekt. Niż jakiś funkcjonalny. Rączka długa, bardzo długa, jak dla mnie. Kto co lubi. 92 mm, powiem szczerze, no trochę jej jest. Czy ona jest rzeczywiście taka, w zależności jak, ale no jest lżejsza. Ewidentnie czuć troszkę mniej znacząco. To jest ponad 10 gramów, więc to jest to wyczuwalne. Jeżeli chodzi o kwestię coś to ścina. Co? Zobaczymy na końcu. Wiecie, że Snowy nie prorokuje w trakcie. Po pierwszym przejściu na pewno nie pieczy ruchach, nie mówię wow, jak ona goli, jest świetnie, jest wyjątkowe, jest niesamowicie fenomenalnie. Nie wiem, dowiemy się na końcu. Wiem, że coś próbuje. Wiem, że nie haczy aż tak jak mogłaby. Wiem, że pracuje coś na skórze. To zauważam. No. Mydło w uchu też pracuje. To też zauważam. Dobra, słuchajcie. Tego owłosienia było naprawdę dużo na tej twarzy snowowatej, więc nie nakręcajmy się. To jest tylko pierwsze przejście, czyli zrzut nadwyżki tak zwanej futra z twarzy. Teraz dopiero zacznie się prawdziwe golenia.
Wiecie, że u mnie z włosem to nic nie znaczy. Z włosem to ja mogę co najwyżej sobie ściągnąć nadwyżkę i to wszystko. Prawdziwe golenie to jest drugie, trzecie przejście. Wtedy czuję, co maszynka tak realnie zaczyna wyprawiać mi na skórze. I tak samo tu chcę. A to, co wyrabia Zenit na twarzy, to jest niesamowite, słuchajcie. On jest tak delikatny, tak ultra delikatny. Kto lubi delikatne pędzle albo małe pędzle, dla niego. Kto ma wrażliwą skórę i na przykład nie toleruje do końca naturalnych innych, też świetny. Naprawdę. Robi robotę. Robi robotę. W końcu Zenit. Ale tak, zawsze chciałem mieć konika, ale nie jakiegoś nieokiełznanego Mustanga, tylko konika i mam. Słuchajcie, następne w poprzek. Przechodzimy do prawdziwego golenia. Okej. No progres to wiadomo. Robi robotę. Wydaje się być troszkę głośniejszy od swojego chińskiego odpowiednika. No ale to akurat nie jest jakiś problem ani dramat. Taka charakterystyka tej maszynki. No i zobaczymy, co dalej. Świetna, po prostu świetna praca jest tej maszynki. Jest tak intuicyjna, tak bezproblemowa. Tak jak Wam mówiłem, 4 moim zdaniem najbardziej optymalna z tych ustawień wszystkich. Osobiście bardzo, ale to bardzo lubię to ustawienie. Jeżeli mam wybrać, to właśnie 4. Po temacie. Niesamowicie. Po prostu jest tak łatwa w obsłudze. Wsiadasz, to jest tak jak rozmawialiśmy o samochodach. Nie kombinujesz, nie ustawiasz 15 systemów, 30 ustawień, 14. Po prostu i jedziesz. Wszystko. A czy on tak pojedzie, jak się wydaje, że chce jechać? Sprawdźmy. Co nie zmienia faktu, że nadal jeszcze do końca zaufania nie mam. I chyba się nie dziwicie. Oj. No właśnie. Pierwsze takie... Tutaj nie ma tego... Kąt żyletki jest ewidentnie inny niż w oryginale. Ewidentnie. I tutaj nie ma takiego 100% przełożenia. No niby przykładam do twarzy, ale ona się nie układa tak w 100%, jeżeli chodzi o kwestię bezproblemowej najmniejszej pracy. Nie jest tutaj tak intuicyjnie. Coś tutaj jest troszkę pod innym kątem. Sama wizualność geometrii podobnej, jeżeli chodzi o maszynkę, to nie wszystko. I to chyba wiemy i sobie zdajemy z tego sprawę. Tak, ewidentnie pracuje troszkę inaczej. Nie drze mi skóry, ale pracuje inaczej. Jak bardzo inaczej? Zobaczymy na końcu. Zobaczymy na końcu. Odpowiednik ustawienia jest dobrany, moim zdaniem, tak jak patrzyłem, najbardziej jak się da. Pytanie, co z tego będzie na sam koniec. Drugie przejście za nami. Nie. Żadnego wyrokowania. Ale za to Stirling. I wszystko w temacie. Dobra. Mydła za dużo nam nie zostało, ale na trzecie przejście bez problemu, bo Stirling też zostawia po sobie coś absolutnie genialnego, jeżeli chodzi o film na twarzy. Także wydaje mi się, że wyrobiliśmy w sam raz. Co nie zmienia faktu, że trzeba będzie tego delikwenta delikatnie zweryfikować, jeżeli chodzi o kwestie. Idę tam sobie pod grzywą. Bo nie powiem, że pod ogonem, bo to trochę słabo. I słabo by, no naprawdę słabo by zabrzmiało, więc pod grzywą piany został. Z tym ogonem u konia to zostawmy, co on tam ma pod ogonem. Nie skupiajmy się na tym, pozwolicie. Więc okej. Weryfikacja. Trochę potrafił daniny zabrać. Czyli tak mu się wydawało, że przejdzie bokiem. A tu, o, patrzcie, latający koń. Jednorożec, skrzydła normalnie.
Ja cię nie mogę. Tu akurat łatwo znaleźć powód latającej piany. Jednorożce miały skrzydła. Pegasus normalnie. Pegasus. Jak zwał, tak zwał. Słuchajcie, piana z rąk ściągnięta i lecimy. Ostatnie przejście, trzecie, podwóz, Merkur Progress, oryginał do roboty. O tak. Tutaj ta rączka, no nigdy nie będę jej fanem popachy, ale naprawdę, jak powiedziałem, nie obrażam się na nią. Czemu? Bo to jest sprzęt z drugiej dekady, jeżeli chodzi o kwestię stulecia dosłownie. Więc tak, tutaj ewidentnie, no tak jak stworzono, tak produkują. Tak jak stworzono, tak produkują i jest naprawdę. Niech tak jest. To jest klasyk. Tutaj nie kombinujmy, nie szukajmy jakichś wybryków. Tutaj to nie jest zacięcie. Tutaj już z faktu długości zarostu niestety dynks rósł, więc został potraktowany przez Merkura z personą na spółkę bez litości. Lecimy, słuchajcie, Red Alert, bo to też jest jakiś wyznacznik i chcę mieć, o tak, chcę mieć tutaj wszystko tak jak być powinno, po prostu gładź. Jak ona potrafi dogolić. Widzieliście jaki poziom futra był na twarzy i tu nie ma. Nie. Już chciałem powiedzieć. Nie. To znaczy po Merkurze już wiem, czego się mogę spodziewać. A co się mogę spodziewać po Clone Merkur Progress? Innej pracy na skórze. Ewidentnie. Ona po prostu przy pierwszym przejściu, przy dużych ilościach włosów, tego jeszcze nie było wyczuwalne. W momencie, gdy się odkryła skóra, już czuje ona inaczej, absolutnie inaczej pracuje. To samo stworzenie czegoś podobnego. Detale robią różnicę, nie? Au. Trochę czuję tutaj nieprzyjemnie. Au. Trochę zaczyna żyletka drapać. Już nie tyle ścinać, co drapać skórę. Także czuję absolutnie przeciwieństwo, jeżeli chodzi o przyjemność golenia. Z tego co Merkur jest po prostu bardziej nieprzyjemnie agresywnie przy trzecim przejściu. Już tak bardzo. Przy drugim jeszcze było to inna praca żyletki. Teraz już czuję po prostu chwilami, że nie jest to do końca przyjemne. Ona też się zakleja dziwnie, żeby było śmiesznie. Wcale w ogóle nie pomagają te na dole, te otwory. No spróbujmy. Pamiętajmy, że ta żyletka też średnio tak jakoś tam była ustawiona. No i najgorsze, czyli Red Alert w wykonaniu. Właśnie. Nie. Ja takiej pracy żyletki nie chcę na skórze. Absolutnie. W porównaniu z progresem jest różnica. Jedziemy żyletką i nadal schowaśki są. A odczucie średnie. Żeby nie powiedzieć chwilami nieprzyjemne. Są takie momenty, że ona raz ścina, a za chwilę tak podhaczy. Jakby się, jak to mówi Japurek, podwija żyletka. Mogę też taką nomenklaturę tutaj zastosować. Nie ma tej kultury pracy. O, patrzcie, konik zostawił. Absolutnie nie ma tej kultury pracy, którą ma Progress. Zimna woda i lecimy z tak zwanym werdyktem. Dobrze, jest dobrze, bo jesteśmy ogoleni. Ale jak bardzo ogoleni? Sprawdźmy na załączonym obrazku. Słuchajcie, jeżeli chodzi o stylinga, dziękuję, nie mam tematu. Wszystko się tutaj zgadza. Film, jakość, szybkość wyrobienia, gęstość, efekt, zapach, wszystko. Po prostu wszystko. Styling zawsze robi robotę. Takie jest moje zdanie. Można lubić, nie można lubić. Każdy ma swoje preferencje. Dla mnie styling jest absolutnie kompletny. I ten balans, jakość, cena. To lubię. Słuchajcie, odpalamy czujniki. Power on. Lecimy. Nagrzane? Nagrzane. Czas sprawdzić. Lecimy, słuchajcie.
Co tu mamy? Gładź. Minimalny schowacik, ale taki minimalny, dosłownie niezauważalny. Tu jest ok. Czubek brody znowu. No nie chcę dociskać. Ostatnio widzieliśmy, co robi progres, jak trzeba go docisnąć i podpis pod żuchwą. Świetnie, szyja, świetnie, dół, świetnie, absolutnie genialne. Czyli dokładnie tak, jak progres sprawił się na ostatnim goleniu, jak weryfikowaliśmy 4. ustawienie. Tu już zaczyna mnie podpiekać skóra. Czuję, po prostu czuję w momencie, gdy goliłem się, że coś tutaj nie gra. I lecimy. Ewidentnie większe schowaśki na tym tutaj, tak. No broda już absolutnie. Policzek w miarę ok. Tu jest ok. No i szyja nieporównywalnie gorzej, jeżeli chodzi o tutaj żuchwę. Dół w miarę, chociaż też jakieś wyczuwane, ale to jest takie naprawdę, musiałbym się tu już napinać. Ten okręt tutaj jest o wiele gorzej. Ta żuchwa, z którą sobie progres świetnie radzi i ten dół zaraz jest ten. Tutaj też, jak wezmę tak do góry, no czuję, po prostu czuję więcej. Czyli jednym słowem, mimo że jest agresywniej, mimo że jest czasami nieprzyjemnie, mimo że czasami skubnie, nie wiem czemu, to nie jest na zasadzie takie, że mi tu krwawi, ale są takie momenty, że nagle poczujesz, że coś jest tutaj nie za bardzo. Nie jest do końca tak, jakbyś powinien. To, co mówiłem, nie miałem od początku do niej zaufania. I tak miało być. No i słuchajcie, trochę zostawia. Nie jest to takie dogolenie na takim poziomie i takiej satysfakcji, z takim poczuciem zapewnienia, że ta maszynka ci nie zrobi krzywdy, jaką ma progres. Szyja, tak, no jest różnica. We wszystkich płaszczyznach jest różnica. Najbardziej zabawne jest najgorsza płaszczyzna, taka, że progres daje przyjemność z golenia, to przyłożenie, to bezproblemowe zrozumienie się z żyletką na skórze, z maszynką, która nie robi ci problemu i mimo, że dla niektórych 4. ustawienie jest tym takim już zdecydowanym ewidentnie, to dla mnie jest to kultura pracy, przyjemność z golenia, tu się wszystko zgadza, a przede wszystkim efektywność, która nie jest obarczona problemem. To, tak jak mówiłem, jakiś Denks rósł, tutaj już mam od dłuższego czasu. Tutaj, zobaczcie, nie ma jakichś dramatów, jeżeli chodzi o kwestię krwawienia, ale czuję skórę podrażnioną. Czuję w trakcie golenia momenty, gdy czasem coś tak lekko zapiecze, zaboli, gdy ta żyletka pracuje nie tak, jak powinna. Dolne ustawienia, te ustawienia rynne absolutnie nie ma nic wspólnego z wypłukiwaniem, ktoś tu zrobił. To nie działa. Ma działać odgórne, że tak powiem, wypłukiwanie, no i tu rzeczywiście ta geometria jakaś taka jest. Czy ona goli? Goli. Czy goli tak jak progres? Absolutnie, bezdyskusyjnie nie. Progres to jest progres, to jest oryginał, tu wszystko się zgadza, tu jest jakość, tu jest efektywność, tu tak. Czy się, Marcinie, czy da się nią ogolić? Da się ogolić. Podejrzewam, że jakbym ją skręcił po prostu niżej, to może, bo przypominam, że jesteśmy na 7,5 tak mniej więcej, no powiedzmy 7. Powiem tak, na moje oko, jeżeli chodzi o kulturę pracy, może minimalnie byśmy się pozbyli tego drapania, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o ustawienie żyletki, to nie do końca takie jest, że na pewno to zniwelujemy. Na pewno efektywność możemy mieć gorszą. Ona nie jest dokładnie taka, jak tutaj w progresie na ustawieniu 4, no ale ja jestem ogolony. Naprawdę skłamałbym, gdybym powiedział, że nie jestem ogolony, bo jestem. No ale na pewno nie tak jak progresem 500. Jednym słowem, bezdyskusyjnie wygrał progres 500. I z przyjemnością z golenia, i z efektywnością z golenia i tak dalej. Tak jak na każdym pojedynku, teraz moja subiektywna opinia, jeżeli chodzi już nie co skóra nam pokazuje, nie co odczuwała, tylko jaka jest moja decyzja, czy za grosze dosłownie tą maszynkę, czy jednak oryginał. Odpowiedź jest jedyna słuszna. Oczywiście, że oryginał. No słuchajcie, ja wiem, że nikomu się nie zagląda w portfel, ale jeżeli już wydajesz parę złotych na golenie, to warto odłożyć i kupić coś, co jest ikoną, kultową maszynką, coś, co zdaje egzamin od pierwszego przyłożenia, coś, co mimo lat dalej robi robotę. Chińczycy postanowili zrobić bardzo budżetową kombinację, prawie że identyczną. Wiecie co? Nie lubię w tych tanich maszynkach, tych bardzo tanich, klonowatych, tych takich
że niby odbiciach lustrzanych, ale to jest krzywe zwierciadło tej nieprzewidywalności. Ja uwielbiam w tradycyjnym goleniu, że golenie jest absolutnie zawsze przyjemne, bo sobie dobierasz parametry. W momencie, gdy masz maszynkę, której nie do końca możesz ufać, ciężko dobrać sobie wszystkie parametry, bo po prostu nie ufasz sprzętowi. A to nie o to chodzi. W tradycyjnym goleniu trzeba mieć satysfakcję i dobierać absolutnie wszystko pod siebie, dla swojej satysfakcji, dla przyjemności twojej skóry. Tak po prostu. Więc tak, ona goli, ale nie tak, jakbym chciał. Jeżeli chodzi o konika, powiem szczerze, bardzo delikatnie wyrobił pianę, wykłaczył się chyba w sumie 5 włoskami. Świetny pędzel. Mi osobiście bardzo odpowiada. Bardzo, bardzo przyjemny, najbardziej miękki, jakiego miałem w życiu na twarzy. No, bardzo fajny, oswojony kucyk, bo to taki mały konik. Co nie zmienia faktu, że Zenit wie, jak robić świetne, absolutnie świetne pędzle. I to jest bezdyskusyjne. A na koniec jest bezdyskusyjnie to, że Gina trzeba wypuścić z butelki, Stirling musi walnąć po łazience i Snowy musi pachnieć po prostu gdzie tylko ruszy się. Pytanie, jak skóra zareaguje na alkohol, bo to też jest jakiś wyznacznik, który już czuję. Wilczy nos czuje fantastyczne odwzorowanie perfumów, wiadomo jakich. Kto nie wie, zapraszam na odcinek z tym właśnie zestawem. Ale jeżeli chodzi dla tych, którzy już na skróty Mont Blanc Legend, dokładnie, świetny zapach. Uniwersalny, mocny, taki męski, nawet elegancki, mógłbym podciągnąć. Świetny zapach. Ale jeżeli chodzi o kwestię mojej skóry, tak, bezproblemowo Aftershave robi robotę. Z tej strony podpieka bardziej. Czemu? No właśnie dlatego, że ta maszynka zrobiła troszkę nieprzewidzianych ruchów, jak to się mówi. Jednym słowem, oryginał to jest oryginał, panowie. Po prostu, trzymajmy się tego. Ktoś po to zrobił świetną maszynkę, żeby efekt był oczywisty. Ktoś po to zadał sobie trud, żeby coś w każdym jednym detalu zrobić coś swojego, ale oryginalnego, przemyślanego. Nie wystarczy zrobić po prostu praktycznie odbicia lustrzanego, żeby coś było identyczne. Jak to w życiu? Detale robią różnicę, bo detale wpływają na całość. Proste? No proste. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za pojedynek. Mamy już za sobą. Progressa 500 odkładamy na bok. Już niedługo będzie się kierował do właściciela. Ja Tobie jeszcze raz, Borat, bardzo dziękuję za pożyczenie Progressa. I Tobie, Marcinie, Don Nidarko, też bardzo dziękuję za pożyczenie klona. Mamy o nim zdanie, a to jest ważne. Słuchajcie, wskakujemy od razu w kolejną maszynkę. Maszynkę jakże wyjątkową. A jaką? Już niedługo. Już z Wami. Już na wizji. Trzymajcie się. Miłego popołudnia życzę. Cześć.